Są samochody legendy, które z biegiem czasu ich producenci zbezcześcili. Na przykład Mitsubishi Eclipse, które kiedyś było fajnym sportowym samochodem, dzisiaj jest crossoverem i dodano mu tylko napis Cross. Opel Frontera, który kiedyś był całkiem fajną i dobrą terenówką, a dzisiaj jest... Albo na przykład Vitara. Tak, ta Suzuki Vitara, która kiedyś też była pełnoprawną terenówką, a dzisiaj no nie, zdecydowanie nią nie jest. Ale są też tacy producenci, którzy nie tylko nie zbezcześcili legend, ale dali im nowe życie, wracając do ich korzeni. I to jest przykład takiego samochodu. Toyota Land Cruiser. Nowa Toyota Land Cruiser, która wygląda trochę jak stara Toyota Land Cruiser sprzed 40 lat. Land Cruiserowi nierówny, jak to mówią, bo de facto mamy 3 serie Land Cruiserów. Jedna to tak zwana Station Wagon i to jest ten Land Cruiser duży z V8, który już w Europie niestety nie jest oferowany. Drugi Land Cruiser to tak zwane Heavy Duty, czyli coś w rodzaju Defendera i nadal jest sprzedawany, produkowany, oferowany na wybranych rynkach, na przykład w Afryce albo w Azji. A to jest seria Light Duty, czyli taka bardziej cywilizowana, terenowa, która swój żywot zaczęła w roku 85, więc w tym roku mija dokładnie 40 lat od momentu rozpoczęcia produkcji i Toyota uznała, że to fantastyczny moment na to, aby wrócić, jeżeli chodzi o stylistykę, właśnie do 85 roku, bo te reflektory, które tutaj widzicie, niemal identyczne miał pierwszy Land Cruiser. Tutaj mamy wersję First Edition, która wyprzedała się w ciągu 2 godzin na polskim rynku i nie zamówicie jej, nie kupicie. Natomiast wszystko, czym się de facto wyróżnia, to jest dwukolorowe nadwozie, ten pasek tutaj i ten piaskowy kolor. I to absolutnie wszystko. Takie auto, jeżeli chodzi o wyposażenie, o silnik, o napęd, kupicie, tylko będzie to wersja Executive. I dokleicie sobie wtedy paseczki i możecie nawet tam podłużne reflektory zastąpić takimi okrągłymi. To kosztuje w Stanach $2500, ale możecie też oczywiście sobie takie reflektory przecież zamówić w Toyocie, bo co stoi na przeszkodzie. I wówczas nie musicie niczego przerabiać, tylko to się wyjmuje, wkłada się nowy, troszkę trzeba wiązki tylko przerobić, ale to robota dla elektryka dosłownie na 5 minut i macie First Edition. A, przepraszam, pasek jeszcze musicie kupić. Przez lata seria 250 nabierała bardziej eleganckiego charakteru, nabierała bardziej obłych kształtów, aż w pewnym momencie Toyota doszła do wniosku, nie no, słuchajcie, przygięliśmy pałę, to nadal ma być prawdziwa terenówka. Zresztą teraz jest moda na wracanie do korzeni. Zobaczcie, spójrzcie na przykład na Forda Bronco, który niedawno zadebiutował, jakiś rok czy 1,5 roku temu i też nawiązuje stylistyką do pierwszych Bronco. Spójrzmy na Wranglera, który świetnie się trzyma i tylko detale się w nim zmieniają, ale ciągle jest rozpoznawalny. Kolejny taki samochód to Gelenda i Toyota dołączyła do tych samochodów, stwierdzając, że nie, no to auto ma się wyróżniać. To nie ma być luksusowy SUV, tylko to ma być prawdziwa terenówka zwracająca na siebie uwagę. Zaprojektowano go na platformie TNGA-F, czyli na ramię. To jest platforma dedykowana samochodom na ramię, takim jak choćby Toyota Sequoia, Toyota Tacoma albo Lexus GX, które są oferowane w Stanach Zjednoczonych i tę samą platformę dostał nowy Land Cruiser. To, czym chwali się Toyota, to to, że tutaj tę ramę całą dodatkowo wzmocniono, zastosowano dodatkowe spawy, jednocześnie klej strukturalny i cała ta rama jest sztywniejsza od tej w poprzednim Land Cruiserze aż o 50%, a całe nadwozie o 30%. Ale jednocześnie, jak kiedyś jeździliście poprzednim Land Cruiserem, to wiecie, że on cały drżał, cały chodził. Więc tutaj w tym zastosowano zupełnie nowe poduszki łączące całą tą ramę z nadwoziem po to, aby zminimalizować te wibracje. Tak samo nowe poduszki pojawiły się przy silniku. Do pierwszego Land Cruisera nawiązuje ta długa maska, ta spionizowana teraz szyba, czy te płaskie powierzchnie tutaj. Natomiast co ciekawe, chociaż wydawać by się mogło, że poprzednik był bardziej aerodynamiczny, to wcale tak nie jest, ponieważ tutaj w nim zastosowano takie elementy, jak na przykład tutaj, zobaczcie, takie elastyczne flapy, które kierują tam powietrze do wewnątrz.
Lusterka specjalnie zaprojektowano, żeby też opływało je lepiej powietrze, jednocześnie przymocowano tutaj do drzwi, a nie do słupka. To wgłębienie tutaj ma podwójną rolę. Raz, że rzeczywiście prowadzi powietrze tak, żeby oddalić się od kół, żeby tam nie wpadało, ale z drugiej strony ma minimalizować ryzyko, że na przykład zawazicie tą częścią nadwozia o jakiś kamień, który akurat w terenie mijacie. Zadbano również o to, aby całe nadwozie ułatwiało i poprawiało Wam widoczność, szczególnie w terenie. 2, jak czegoś nie zauważycie mimo wszystko, to żebyście łatwo mogli wymienić pewne elementy. Dlatego maska, żeby poprawić tę widoczność, tutaj w środku jest wypłaszczona, żebyście lepiej widzieli przed sobą, ale po bokach ma takie wybrzuszenia po to, żebyście lepiej mogli wyczuć szerokość samochodu. Szybę bardziej spionizowano, tutaj zwężono słupek A, jednocześnie linię bocznych okien obniżono o 30 mm po to, żebyście boczną widoczność mieli lepszą. Specjalnie zaokrąglono tutaj błotnie zderzaki z przodu i z tyłu, na kantach, na rogach, też żebyście mogli łatwiej ominąć przeszkody, a jednocześnie jak uszkodzicie zderzak, to nie musicie wymieniać całego tego elementu, tylko zobaczcie, tę część tutaj, ten kawałeczek tylko. Światła przeciwmgielne schowano głębiej, żeby też były mniej narażone na uszkodzenia, a górne reflektory maksymalnie przesunięto do góry, żebyście też jak w coś przywalili, a to wiadomo, że LEDy, więc drogie, to jak uderzycie w coś, to uszkodzicie zderzak, gdzieś plastik, zobaczcie, na przykład ten element też możecie wymienić, a nie uszkodzicie samego reflektora. I takich rzeczy, takich niuansików tutaj jest więcej. W przypadku First Edition mamy 18-calowe felgi. Dzisiaj jak wybieracie pomiędzy wersją Invincible a Executive, to w tej pierwszej też macie 18, ale na przykład już Executive ma 20-calowe felgi. Za nimi kryją się całkiem spore, jak na taki samochód, tarcze hamulcowe, bo mają 34 cm średnicy, a z tyłu 32 cm. I tutaj możecie sobie zerknąć przez nadkole. O, widać blok silnika. Idealnie, nie? No i skoro jesteśmy już przy silniku, o tym wspomnieliśmy, to znana jednostka, choćby z Toyoty Hilux, czyli silnik diesla z 4 cylindrami o oszałamiającej pojemności 2,8 litra i jeszcze bardziej oszałamiających parametrach. Całe 204 konie mechaniczne i 500 Nm, ale 4 cylindry w rzędzie, ułożone wzdłużnie i zobaczcie, tutaj mamy oś samochodu i tutaj zaczyna się blok silnika, czyli jest cofnięty tam bardziej w kierunku kabiny. To akurat dobrze, bo powoduje lepsze rozłożenie mas w całym samochodzie. No nie są to spektakularne parametry, na przykład w Stanach Zjednoczonych to auto dostępne jest jeszcze z hybrydowym napędem 2,4 litra, 8-biegową skrzynią i ma ponad 300 koni mechanicznych, no i na pewno sprawniej go rozpędza. Jak rozpędza się wersja z dieslem? Sama Toyota twierdzi, że tego nie wie, bo nigdzie nie znajdziecie w internecie takiej informacji. Nigdzie, chociaż trzeba ją homologować, to Toyota nie wie, nie mają pojęcia. Nie sprawdzili po prostu, nie wyjeżdżali nigdzie tym samochodem i tyle. Niemniej w informacji prasowej napisano coś takiego. Przy opracowywaniu nowej jednostki napędowej, de facto nowe to jest oprogramowanie sterownika i trochę przekonstruowana turbosprężarka, ale niech im będzie. Priorytetem było to, żeby kierowca miał poczucie 100% kontroli nad przyspieszeniem bez względu na rodzaj nawierzchni. Jakiś gość pojechał w teren, wrócił i powiedział: nie, słuchajcie, kurna, za dużo mocy, no na błocie to w ogóle nie mogę przyspieszyć. Weźcie tam, usuńcie ze 100 koni i ze 2 cylindry. No to usunęli i ma teraz 204 konie zamiast 300 paru. No dobrze, uznajmy, że moc jest wystarczająca. Jak w Rolls-Royce, tylko tam jest naprawdę wystarczająca. Przejdźmy teraz na drugie mańkę, bo z drugiej mańki mamy więcej niż 2,8 litra. Litrów jest ponad 700, kiedy wybieracie wersję 5-osobową. Ale nasza jest 7-osobowa i pojemność bagażnika w niej to 556 litrów, ale zanim jeszcze rozłożymy siedzenia, zanim wrzucimy tutaj walizki, to jedną praktyczną, fajną rzecz Wam pokażę, bo jak tu naciśniecie sobie ten pstryczek elektryczek, to otwiera Wam się sama szybka z tyłu i świetne rozwiązanie. I tu jest kamerka. To jest kamerka od lusterka cyfrowego, które było w First Edition i jest również w wersji Executive. I dzięki temu, że wycieraczka sobie tutaj chodzi,
i zgarnia z szyby całą wodę, to w tym cyfrowym lusterku, jak macie bagażnik cały załadowany, to wszystko doskonale widzicie z tyłu i w nocy też lepiej pokazuje takie lusterko, co dzieje się za Wami, niż takie tradycyjne. Fajny patent, bardzo go lubimy. Nie lubimy tak dziwnie zainstalowanego haka, który mocno wystaje. Tutaj jeszcze pojawiło się takie dodatkowe wybrzuszenie. Niemniej sam uciąg jest spektakularny, można powiedzieć, a na pewno imponujący, bo może pociągnąć przyczepę o masie dopuszczalnej 3,5 tony. No wtedy to musi te 204 konie przyspieszać. 556, tam 565 litrów. Taka badziewna roletka, z którą trudno jest trafić tutaj w te języczki, żeby ją zablokować. Jak się zużyła, to już tutaj widzicie. Po prostu taka zwyczajna cerata. No ale zobaczymy, co pod tą ceratę nam się zmieści. Tak nie wejdzie, żeby schować pod roletę, więc musimy na płasko. I jak będzie na płasko, to wygląda to w ten sposób. No trudno o wielki entuzjazm, no ale mamy wersję 7-osobową. Jak powiedziałem, w tej 5-osobowej ten bagażnik jest większy o niemal 200 litrów, więc faktycznie dużo, ale jak tutaj sobie zdemontujemy roletkę, o, nie ma jej gdzie schować pod podłogą. W dodatku się ciężko ją wyjmuje, na szczęście pasy mają tu takie zabezpieczenie, a jeszcze można je tak, to fajne, to sprytne, to dobrze, to mnie się podoba. Zakładacie tak i już nie przeszkadzają. No to teraz sytuacja się zmienia, bo tak sobie wsadzacie walizki i zobaczcie, tu jeszcze dwie takie by weszły, a na pewno jedna, jeszcze daleko jesteśmy od futryny tylnej klapy. Więc mieści nam się to bez najmniejszego problemu. Myślę, że spokojnie tutaj dwie jeszcze takie by weszły, jakieś plecaczki, tu jeszcze można coś dorzucić. No tyle, że jest to wtedy nieosłonięte przed wzrokiem ciekawskich. A jeszcze zobaczcie, do tego dochodzi fakt, że oparcia tylnej kanapy są położone. Jak sobie, bardziej w pion na przykład to ustawimy, to jeszcze nam się troszkę tutaj miejsca więcej robi. Przy 5 osobach na pokładzie jest naprawdę nieźle. Szkoda tylko, że oparcia tylnej kanapy są podzielone w proporcjach 40-60, bo to oznacza, że jak chcecie przewieźć na przykład 4 osoby i dłuższy przedmiot, wędkę na przykład, bo jedziecie na ryby, to jak to złożycie, no to te 2 osoby muszą siedzieć tutaj, a tutaj przewozicie narty. O Jezu, jeszcze to mi się... No dobra. Z rozkładaniem 3. rzędu nie musicie się trudzić, tylko wystarczy nacisnąć przycisk, a w zasadzie go przytrzymać. Tak powiem. W wersji tańszej, tej Invisible, jak kupicie sobie 3. rząd siedzeń za dyszkę, to jest manualnie rozkładany. W wersji Executive dopiero jest rozkładany elektrycznie, ale szczerze mówiąc, wolałbym po prostu pociągnąć za sznurek i żeby to siedzenie było rozłożone, niż mam stać i trzymać. 2, 3, 4. No teraz do bagażnika to nam tu wejdzie. Ale przynajmniej jest na gazety schowek. Możecie sobie gazety tutaj trzymać. 1, 2, tu taka 3 i to jest absolutnie wszystko. Żadna duża walizka, nic takiego tutaj nie wejdzie. Troszkę jak ograniczycie komfort tutaj siedzących z tyłu pasażerów, bo delikatnie można, naprawdę delikatnie wyprostować te fotele, no to macie więcej na portmonetkę miejsca. Plus za to, że całkiem niezły jest ten otwór tutaj przewidziany do wsiadania na tylne fotele i tak jak widzieliście z poziomu bagażnika pociągnąłem za tą wajchę i go złożyłem, to jak jesteście tutaj w tej pozycji, no to wystarczy, że pociągniecie mocniej to i ono od razu sobie jedzie do góry, więc całkiem sensowne rozwiązanie. I teraz tu z drugiej strony też tak robimy. A dywaniki First Edition jeszcze są. Wow! No nie ma tutaj za dużo, tak powiedziałbym, komfortu, tak to ujmę, bo to po prostu siedzenia awaryjne, przewidziane dla 2 dzieciaków. Nie ma tutaj też ISOFIXa żadnego, ale w wersji First Edition i w wersji Executive teraz jest prawdziwa skóra nawet w 3. rzędzie siedzeń. Jeżeli chodzi o wersję tańszą Invincible, to jest taka też skóra, ale sztuczna, zrobiona z włókien ze przetworzonych butelek PET. No i co tu mamy? Mamy tak, możliwość właśnie w bardzo niewielkim zakresie pochylenia sobie tego oparcia, prawego i lewego, elektrycznie. Mamy gniazdo USB-C, jedno gniazdo USB-C, drugie. Tutaj mamy 2 uchwyty na kubek
I to wszystko. I dużo plastiku z każdej strony, ale widoczność dobrą przez szybkę, no i nawiewy tutaj. I jak to zrobię tak, o Jezus Maria, i to zrobię tak, to powiem Wam, na kolana jest tutaj dużo miejsca, ale jest spionizowana jak ławka w parku tutaj ta kanapa. Jeżeli ją pochylę bardziej, to też jest nieźle. Co ciekawe, nad głową mało miejsca, pozycja fatalna, ale zobaczcie, ile tutaj mamy miejsca na kolana. Więc jeżeli to jest dzieciak, który ma lat, nie wiem, 6, 7, 8, nie jest wyrośnięty, to naprawdę tutaj może sobie na tych tylnych zydlach jechać długo i daleko, bo będzie miał po prostu wystarczająco dużo miejsca, podłączenie do prądu, żeby smartfon mu się ładował i naprawdę nie będzie wcale narzekał. I kierowca też nie, bo nie będzie słyszał przez to, co tam pracuje pod maską, tego, co dzieje się tutaj z tyłu. Więc tata siku skończy się tym, że będziecie potem to siku tutaj musieli stąd usunąć, z tej perforowanej tapicerki. Oho, czyli teraz muszę złożyć i jeszcze raz to zrobić. Oho. Rękoma do przodu czy nogami? Ten próg nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Po pierwsze, nie sprawia wrażenia mega stabilnego. Zobaczcie, ugina się delikatnie, ale większa jego wada jest taka, że o ile drzwi fajnie zasłaniają ten właściwy próg tutaj i jak wsiadacie, to się nie ubrudzicie, to jak macie to już się biecie za każdym razem. Chyba że macie 1,30 m, no to rzeczywiście wtedy najpierw wsiadacie na próg, stajecie na próg, a potem dopiero do środka. Miejsca jest więcej niż w poprzednim Land Cruiserze, a to między innymi dlatego, że ciut wydłużono rozstaw osi, ciut wydłużono nadwozie, ale jednocześnie na przykład fotel, jak pisze Toyota w swoich informacjach prasowych, ma cieńszą konstrukcję, ale jednocześnie sztywniejszą dzięki zastosowaniu innych materiałów. Efekt jest taki, że miejsca na kolana naprawdę mam sporo miejsca mam na stopy, tam pod tym fotelem, nad głową nieco jest gorzej, ale mogę sobie zastosować taki myk pod tytułem pochylam sobie maksymalnie oparcie i zobaczcie, zakres tego pochylenia naprawdę jest ogromny. Można wręcz w półleżącej pozycji tutaj jechać i teraz już problemu z miejscem nad głową nie mam żadnego i mogę sobie uciąć drzemkę. Fajnie, super widoczność przez boczne szyby, przez to, że ona jest tak delikatnie obniżony. Tutaj ten parapecik to faktycznie rewelacyjnie wszystko widać. Nawet mały nygus jak tutaj jedzie, to nie będzie musiał wyglądać jak przez wizjerek w czołgu, tylko wszystko będzie widział. Fajne są te łapki, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, szczególnie dzieciakom. One wtedy stają sobie tam na progu. Mamy trzecią strefę klimatyzacji, nie trzecią i czwartą, tylko trzecią, ponieważ ta temperatura tutaj jest wspólna dla tylnej części nadwozia i dla pasażerów siedzących w trzecim rzędzie i w drugim. Są dwa gniazda USB-C pod klapeczkami. Jest tutaj gniazdo zapalniczki, a tylne siedzenia w Executive są nie tylko podgrzewane, ale nawet wentylowane. Te skrajne siedziska. Jest podłokietnik chociaż? Jest podłokietnik. Jest dosyć szeroki, ma odkryte uchwyty na kubki, nie wysuwane. Lepiej mógłby być troszkę uszyty, ale nie ma dramatu, dobrze jest szeroki i dosyć wysoki, więc jak jedzie ktoś dorosły tutaj z tyłu, to faktycznie ma wygodną pozycję do jazdy. Tu ten bok nawet wyprofilowano, zresztą pokażę Wam na tych drzwiach, bo lepiej to będzie widać. Zobaczcie, tu jest tak jakby takie wklęsłe tutaj to miejsce, to po to, żebyście mieli więcej miejsca na łokcie, podobnie jest z przodu. Wszystko to jest takie bardziej luksusowe, bym powiedział, niż w poprzednim Land Cruiserze. Poprzedni, owszem, jakościowo był bardzo dobrze zmontowany, no ale wyglądał tak, jakby go wyciosał sam Fred Flintstone. Po prostu to było takie siermiężne, oldschoolowe, źle się zestarzało niestety. No wygląda tam to auto, jakby naprawdę miało, nie wczoraj zjechało z taśm produkcyjnych, ale w 1989 roku. Tutaj jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie dużo nowocześniej. Proszę. Z jednej strony mamy tutaj taki trochę terenowy charakter, bo widać, że to nie jest auto osobowe, tylko ta deska rozdzielcza, taka płaska tutaj z tej strony, taka wyciosana jakby z jednego kawałka, wygląda fajnie, ale z drugiej mięciutko, przyjemnie, tutaj taka wstaweczka, tu nawet to wszystko jest miękkie, przyjemne w dotyku, fajne. Tutaj to miejsce kierowcy stworzono w taki sposób i to podkreślają, żebyście jak jedziecie w terenie i Wami naprawdę solidnie buja, to żebyście sobie niczego nie poobijali, to ta część tutaj jest mięciutka,
ta z tej strony przy pasażerze również. W tym miejscu tutaj to podszybie też jest takie wklęsłe, po to, żebyście mogli swobodniej ruszać sobie ramionami. Nawet kierownicę zaprojektowano ponoć w taki sposób, wypłaszczono tu na górze, żeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia kciuków, jak gdzieś w terenie na coś wjedziecie i kierownica się po prostu szarpnie. No i widać też, że jest inna niż w pozostałych Toyotach. Cyfrowe zegary. Duże multimedia już z OTA, czyli z aktualizacjami over the air, z nawigacją online, z nawigacją offline, z systemem Hey Toyota, który Wam pomaga, nie wiem, Hey Toyota. Wyłączone jest to ustrojstwo. Ma oczywiście już Apple CarPlay, ma już oczywiście Android Auto i wszystko się obsługuje tutaj w bardzo prosty sposób. Działa to naprawdę super. Nareszcie Toyota zaczęła robić takie systemy multimedialne, które od innych nie odstają, jeżeli chodzi o szybkość działania, o możliwości, a jednocześnie jest on po prostu czytelnym. I tak jak powiedziałem, ma Apple CarPlay, ma Android Auto. Pozostano przy klasycznej klimatyzacji, ogrzewanie kierownicy, wentylowane fotele w wersji Executive i First Edition, podgrzewane przednie fotele. Te wszystkie przyciski fajnie działają pod naporem palca, naprawdę idealnie. Tutaj podgrzewanie wstępne przy tym silniku diesla. 3 porty USB-C aż, czyli łącznie w całym samochodzie jest ich 7. Tak, 7. Tutaj Coolbox, czyli mała lodóweczka, o, i zaczyna nam wtedy chłodzić, jak to sobie włączycie. Dużo tutaj nie wejdzie, nawet nie wejdą takie półlitrowe butelki z napojem gazowanym znanej marki, ale na przykład już puszki z browarkiem, owszem, jak pojedziecie gdzieś w teren i ugrzęźniecie i będziecie czekali na traktor. Ładowarka indukcyjna jest w fajnym miejscu, bo doskonale wszystko widać. Tutaj też duże klawisze, blokada centralnego mechanizmu różnicowego, blokada tylnego mechanizmu różnicowego i odpinanie przedniego stabilizatora to też domena wersji Executive i wersji First Edition. Ten stabilizator z przodu się rozłącza wówczas i przednie koła mają większy skok. O 30% zwiększono tak zwaną elastyczność kół, czyli przy wykrzyżu to, jak one pracują tam z tyłu i tutaj z przodu. Z tyłu mamy oczywiście sztywną oś, z przodu mamy zawieszenie wielowahaczowe, żadnej regulacji wysokości, żadnej pneumatyki, ale mamy na przykład tryby jazdy. Podczas jazdy po normalnej drodze mamy 3 tryby, Sport, Normal, Eco, ale jeżeli chcemy, żeby w terenie auto załatwiało za nas większość czynności, no to mamy tutaj, proszę, Deep Snow, Mud, Sand, Dirt, Auto. Więc jeżeli chcecie pojeździć po brudnym garażu, bo w garażu macie brudno, to wchodzicie w tryb Dirt. No albo w piasek, albo w błoto, albo w głęboki śnieg. Niestety żadnych takich warunków dzisiaj nie mamy. Oczywiście jak chcecie, to możecie sobie ręcznie wszystko ustawiać, czyli blokować, tak jak mówiłem, te mechanizmy różnicowe centralny i tylny. I tutaj macie jeszcze przełącznik do low gear. Czyli jak to się silny nazywa po polsku? Zawsze zapominam. Reduktor, właśnie. Nie ma tutaj trybu jazdy H2, czyli z napędem tylko na tylną oś. Jest po prostu standardowy napęd na 4 koła. Obie ośki są pędzone. Tutaj jak jedziecie w terenie, możecie sobie jeszcze włączyć na przykład takie wskazania, które pokazują Wam, ile wciskacie hamulca, ile gazu, jak bardzo skręcają się przednie, tylne koła, jaki jest przechył wzdłużny i poprzeczny samochodu. Nie pokazuje kątów najazdu, ale już Wam mogę powiedzieć, że z przodu ten kąt najazdu to ponad 30 stopni, a z jazdu 17 stopni, więc bardzo dobre parametry. Prześwit 21,5 cm, też całkiem nieźle. Ale w terenie dzisiaj go sprawdzali nie będziemy, bo to, że w terenie sobie świetnie Land Cruiser radzi, wiemy od zawsze, od kiedy jest produkowany. Natomiast nie zawsze sobie radził dobrze niestety na drodze, bo o ile w terenie byliście w stanie po prostu iść jak burza, to w codziennej jeździe, szczególnie na dłuższych trasach, Was męczył. Natomiast w przypadku nowej generacji Toyota twierdzi, że zrobiła absolutnie wszystko, żeby ten samochód ucywilizować w codziennym użytkowaniu i dlatego dzisiaj to sprawdzimy. A jak chcecie wiedzieć, jak jeździ w terenie, to tutaj sobie kliknijcie. Poprzedni Land Cruiser tak jeździł w terenie. I jeszcze raz sobie kliknijcie, nowy tak jeździ w terenie, bo sprawdzałem go w Szkocji, w lekkim terenie co prawda, ale tam trochę możliwości swoich już też pokazał. No więc Toyota twierdzi, że zrobiła wszystko, naprawdę wszystko, aby to auto jeździło bardziej cywilizowanie po asfalcie.
Co zrobiła? Ano na przykład zawieszenie zmodernizowała tak, żeby samochodem wreszcie nie bujało. Ano wrzuciła poduszki specjalne pomiędzy ramę a nadwozie, żeby zminimalizować wibracje. Lepiej wygłuszyła nadwozie, są mniejsze szpary, pojawiły się wygłuszenia w słupkach A i B dodatkowe w podłodze, w komorze silnika. I efekt jest taki, że rzeczywiście w momencie, kiedy do niego wsiadacie i zaczynacie jechać, to nie macie już wrażenia, że jedziecie traktorem, tak jak było w poprzedniku. On rzeczywiście był surowy i przez ten design, i przez tego klekota pod maską i przez wiele innych rzeczy sprawiał wrażenie po prostu traktora. Tu jest lepiej, ale też nie do tego stopnia lepiej, żebyście mieli poczucie, że jedziecie SUV-em. Na przykład, jak jedziecie po tej naszej tradycyjnej, standardowej drodze z płyt, to czujecie definitywnie, że to jest samochód oparty na ramie, a nie jest nadwoziem samonośnym, bo po prostu cały czas każda część tego auta sprawia wrażenie, jakby chciała pojechać sobie w inną stronę. Prawy narożnik chce jechać tam, lewy tam, tamten chce jechać tam, a tamten w ogóle się cofnąć. Nie no, żartuję oczywiście, tak źle nie jest, zachowuje prosty tor jazdy, natomiast to wszystko tutaj pracuje. To wszystko zupełnie inaczej się zachowuje niż w klasycznym, normalnym SUV-ie. Wibracje są faktycznie mniejsze, bo nawet jak żwawo przyspieszacie, może to jest nadużycie pewne w przypadku tego auta, ale nawet jak mocniej wciskacie pedał gazu i silnik wkręca się na wyższe obroty, to nie czujecie, żeby tutaj coś drżało. Drżenie czuć tylko przy odpalaniu silnika, faktycznie delikatnie ta buda na tych poduszkach się ruszy, ale potem przy przyspieszaniu, przy normalnej jeździe ono ustaje. Natomiast sam silnik, pomimo tego, że nie jest wyżyłowany, nie ma zbyt wiele tej mocy, to ma przyjemne bardzo brzmienie. I tak na dobrą sprawę, im bardziej go rozkręcacie, tym to brzmienie staje się przyjemne. Teraz ma 1500 obrotów, natomiast w momencie, kiedy mocniej wciśniecie pedał gazu i on zaczyna nabierać tych 3-4 tysięcy obrotów nawet, to jeszcze dochodzi do tego taki... No, dobra. Diesel, pracuje jak diesel. Natomiast takie subiektywne wrażenie z dynamiki jest naprawdę niezłe. Po pierwsze, te 500 N bardzo sprawnie go ciągnie. Po drugie, w skrzyni biegów 8-biegowej, automatycznej, trochę pogmerano, pozmieniano na przykład przełożenia. Pierwsze jest bardzo krótkie, drugie też jest dosyć krótkie, więc taka naprawdę zaskakująca dynamika. Nawet zobaczcie, jedziemy 60, ja mu depnę i on moment ma już 80. Więc to nie jest tak, że on jest mułem. I to jest duże zaskoczenie. Jednak te 500 Nm tutaj swoje robi. Pamiętać też trzeba o tym, że jeżeli chodzi o prowadzenie, to mamy tutaj felgi 18-calowe, na nich balona. Jeżeli chodzi o drogowe właściwości, to bardziej polecałbym właśnie chyba 20-calową felgę. Z trochę mniej gumy będzie miała na sobie i moim zdaniem to prowadzenie na asfalcie będzie lepsze. Taka 18-calowa lepiej sprawdzi się na pewno w terenie. Natomiast fenomenalną, jak na tak wielkie auto, ma widoczność. Faktycznie te wybrzuszenia boczne na masce sprawiają, że doskonale czuję gabaryty samochodu tutaj z przodu. Zdaję sobie sprawę z tego, jak długą ma maskę i jak szeroką ma maskę. To, że lusterka zamontowano w drzwiach, a nie w słupkach, sprawia, że pomiędzy lusterkiem a słupkiem A mam bardzo dobrą widoczność. Szyby są ogromne. Do tyłu, przez to, że nadwozie tam z tyłu jest w zasadzie pionowe, też jest bardzo dobra widoczność. Na boki, czy tam pod ukos, jak się oglądam również. No, powiem Wam, że jeżeli chodzi właśnie o poziom takiej perspektywy z tego samochodu, jest rewelacyjny. No i świetnie się w nim czuję. Ale ja zawsze czułem się dobrze w takich autach jak Wrangler, jak Defender, czy właśnie jak Land Cruiser. Bo wsiadacie do takiego samochodu i on może się gorzej prowadzić niż SUV-y. Może być go bardziej słychać niż SUV-y z V6, które są świetnie wygłuszone. Ale magia, to takie uczucie po prostu, że siedzicie w magicznym, w innym, wyjątkowym samochodzie. Permanentny banan na twarzy. Wsiadacie do Land Cruisera i mówicie,
jakie zajebiście, jakie mam zajebiste auto. I to jest właśnie niesamowite, taka motoryzacja. Świetną ma tą półeczkę, zobaczcie, nie trzymam gdzieś tak łokcia, tylko mogę sobie jechać w ten sposób, położyć sobie rączkę w zasadzie tutaj i widzę i całe lusterko i w niczym ta rączka nie przeszkadza. I sama pozycja za kierownicą jest zaskakująco dobra, bo fotel jak na taką terenówkę dosyć nisko da się opuścić. Miejsca nad głową mam wystarczająco. Tutaj dosyć szeroko jeszcze regulowane podparcie UD. Manualnie co prawda, ale super, że jest. Fotel oczywiście wentylowany, wygodny, dosyć wysokie jak na japońskie auto. Ma te podparcia, trzyma nawet trochę tutaj na boczki, bo one są nieźle wyprofilowane. Mięciutka jest ta skóra, więc fotel sam w sobie petarda, nawet zagłówek, choć nie jest pochylany, nie jest wysuwany, to jest w idealnym miejscu, tak żebym mógł oprzeć sobie o niego głowę. W zasadzie jeżdżąc tak bocznymi drogami i z niewielkimi prędkościami, 50 do 90 km na godzinę, to nie odczujecie w żaden sposób różnicy w jeździe takim autem niż SUV-em. Ta różnica się pojawi w momencie, kiedy będziecie jechali na przykład po takiej drodze z płyt. No to faktycznie on nie będzie aż tak dobrze wybierał tych nierówności. Ale jak jedziecie po normalnym asfalcie, to się prowadzi dokładnie tak jak SUV. Trzymacie kierownicę prosto, jedzie prosto, skręcicie w prawo, skręca w prawo, skręcicie w lewo, skręca w lewo. To, co było wyczuwalne w poprzednim Land Cruiserze, to rzeczywiście jak wchodziliście w zakręt i było ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, to broń Boże jechać 55, bo Was z tego zakrętu wyrzucało. On się przechylał, on się bujał, to prowadzenie było niepewne. Tutaj układ kierowniczy jest już znacznie lepszy i jest to pierwszy Land Cruiser, który ma elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, a nie hydrauliczne, jak było w poprzednikach. No i rzeczywiście jazda po zakrętach nim jest dużo bezpieczniejsza, dużo pewniejsza niż w poprzedniku. On generalnie to robi, tak jak mówię, na normalnej, zwykłej drodze, tak jak SUV. Zużycie paliwa, teraz wszedłem sobie w takie dane tutaj z tych bocznych dróg. 7 litrów pokazuje, ale to jest zaniżony wynik. Po pierwsze zresetowałem niedawno, poza tym teraz zwolniliśmy. Więc jest troszkę oszukany. Naprawdę jak spokojnie jedziecie takimi bocznymi drogami, to będzie jakieś tam 8-9 litrów bardziej. Natomiast trzeba być przygotowanym na to, że średnie zużycie paliwa to będzie 10-11 litrów. Bo tak jak teraz wjedziemy sobie na ekspresówkę, pojedziemy stałe 120-130, no to zużycie paliwa nam szybko wzrośnie. Ale powiem Wam, że subiektywnie, naprawdę subiektywnie ten samochód jest dosyć dynamiczny. Wiadomo, że wsiadacie w niego i nie spodziewacie się osiągów pod postacią 6-7 sekund do setki czy 8, no ale fajnie byłoby, żeby już taka Landara robiła tę setkę w 11-12 sekund i moim zdaniem to będzie osiągalny wynik w przypadku tego auta. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o wyciszenie przy takich prędkościach autostradowych, ekspresowych, to jest zajebiście. To mam wrażenie, że nie jeden SUV był tutaj głośniejszy. Pojawiło się też dodatkowe wygłoszenie w nadkolach i na przykład tu jedziemy po betonowej drodze, od drogi nie ma tu żadnych hałasów, mimo że jest mokro, mimo że jest betonowa nawierzchnia, mimo że trochę pada. W słupkach owszem, tutaj słyszę trochę szumu powietrza, ale i tak jest zajebiście. Bardziej mam wrażenie, to klima szumi niż ten wiatr tutaj. Od szklanego dachu nic. Silnik w zasadzie tylko słyszę, jak przy tych prawie 2000 obrotów tam z przodu pracuje. Wow! I co więcej, o ile poprzedni Land Cruiser bardziej hałasował w takich warunkach, zdecydowanie, bo tam już szumiało wszystko, to już czuliście się jakbyście kabrioletem jechali. To jeszcze druga rzecz, to on naprawdę fajnie się prowadzi w takich warunkach. Nie myszkuje po drodze, do czego tendencje mają samochody zbudowane na ramię. Nie szuka drogi, Wy nie szukacie jej kierownicą. Po prostu tak jedziecie nim jak normalnym samochodem. Na tych 20-calowych felgach jestem pewien, że byłoby jeszcze lepiej, ale bardzo to auto zbliżyło się faktycznie pod względem prowadzenia do SUV-ów. Nie osiągnęło jeszcze oczywiście ich poziomu, ale zniknęła nerwowość, zniknęła niepewność w prowadzeniu, zniknęła taka konieczność ciągłego czuwania nad tym, co dzieje się z przednimi kołami, bo w samochodach na ramię zazwyczaj nie wiecie, co się z nimi dzieje. Taka jest prawda. To tutaj jest już zupełnie inaczej. Świetny kompromis osiągnięto, moim zdaniem. Tym jestem bardzo zaskoczony, bo jeździłem w Szkocji tym samochodem jakieś w marcu zeszłego roku, prawie rok temu
i nie miałem możliwości sprawdzenia go w takich prawdziwych warunkach drogowych. W terenie i w ciężkich warunkach poza asfaltem, owszem, bo była śnieżyca, bo było błoto, bo były lasy, bo były wertepy, bo był żwirek, muchomorek i tak dalej. Ale nie mogłem wyjechać nim na żadną ekspresówkę, na żadną autostradę. Na bocznych drogach rozpędzałem się chyba do 60 czy 70 maksymalnie. I teraz mogę uczciwie powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką normalną, codzienną jazdę nim, to jest po prostu super. A zużycie paliwa przy 120 wynosi tyle. I na tyle musicie być przygotowani. Jak pojedziecie 140 sobie, to 11-12 litrów bardziej. Oj, to jest fajne, że takim autem se wjeżdża, jest tutaj śnieg, proszę. A wy se wjeżdżacie na ten śnieg i w ogóle na nim to nie robi żadnego wrażenia, kompletnie żadnego. Możecie sobie na drugą stronę też se możecie wjechać w śnieg, proszę, o. I on po prostu jedzie, nie? O, proszę. O, tak się jeździ Land Cruiserem, nie? To jest w zasadzie całkowicie można zjechać sobie na pobocze i jechać nim. Na nim to nie robi żadnego wrażenia. A zobaczymy, czy na nim wrażenie zrobi, jak mu depnę, jak mu dam na zimnym. Ponieważ to jest Land Cruiser, to nie będziemy się bawili w profesjonalne narzędzia do pomiaru, czyli GPS-y, GLONASS-y, Race Logiki, tylko zrobimy to w tak samo oldschoolowy sposób, jak oldschoolowy jest ten silnik. Proszę bardzo. O! Cyk. Zajebiście. Powiem wam, że myślałem, że będzie znacznie gorzej. Jak na taką landarę, to on super to zrobił. 10 sekund. Nie ma dramatu. To powiem wam szczerze, nie wiem, dlaczego Toyota się nie chwali tym wynikiem. Bo nie jest to zbyt mocny silnik, naprawdę. 204 konie mechaniczne w takim samochodzie, który ma prawie 5 metrów długości, jest rasową terenówką, to nie jest coś super. A ten wynik jest bardzo dobry. Naprawdę bardzo dobry. To teraz jeszcze będzie jeden pomiar do 100 na godzinę. Wiecie jaki? O, buksuje ta prawa strona nieźle. Ale idzie. O kurna! Jest! 20 sekund jadąc prawą stroną na śliskim, a lewą na asfalcie. Czyli możemy przyjąć, że jak będzie tylko na śliskim, to 30 sekund na to wychodzi. I to jest właśnie fajne w takich samochodach. SUV-em balibyście się trochę, umówmy się, naprawdę balibyście się wjechać w takie miejsce, że coś urwiecie, że coś zarysujecie, a tu po prostu, o widzicie, kawałek łąki, a pojadę se po łące, a czemu nie? O, ojej, ile krzaków, oj. Bo wiecie, że to auto zostało do tego stworzone i do tego zostało zbudowane. Uwielbiam to poczucie w takich samochodach właśnie. Że naprawdę, o ile w zwykłym SUV-ie, nawet jak ma napęd na 4 koła, jak ma większy prześwit, to po prostu tego nie zrobicie. Może ten samochód to przetrwa, ale wasza mentalność, gdzieś tam psychicznie jesteście do tego przygotowani. A tutaj to w ogóle jest dla tego samochodu, że no kurna, przecież po to został stworzony, nie? Do takich aut nie podchodzi się nigdy, przynajmniej ja nigdy nie podchodzę czysto praktycznie. To są auta, którym się wybacza mnóstwo niedoskonałości, mnóstwo błędów, mnóstwo wad. A wybacza się je, bo są jakieś, bo są zajebiste, bo wsiadacie, nie? I wam się japa cieszy. I to, co mi się bardzo w tym samochodzie akurat podoba, to to, że naprawdę stał się dużo bardziej cywilizowany. W tym momencie to jedna z ostatnich rasowych, prawdziwych terenówek, którymi nie boicie się wjechać w prawdziwy teren i jednocześnie została tak ucywilizowana, że śmiało możecie jeździć nią na co dzień. Po pierwsze, osiągi. Naprawdę 10 sekund do setki w Land Cruiserze wam wystarczy w zupełności, a subiektywnie macie odczucie, że naprawdę to auto się zbiera. Dzięki tym 500 Nm, dzięki temu, jak skrzynia biegów została zaprojektowana i zaprogramowana i dzięki temu, że on ciągnie po prostu od najniższych obrotów. To, czego mi brakuje najbardziej, to jeszcze większego wyciszenia tego silnika tak naprawdę w tym samochodzie. I mógłbym powiedzieć, że jeździ prawie tak jak SUV. Naprawdę poprawiono układ kierowniczy, poprawiono wyciszenie całego
nadwozia, poprawiono zawieszenie, także już się nie boicie szybciej nim pojechać i Was nie angażuje w tę szybką jazdę, tak jak angażują auta tego typu i jak angażował poprzedni Land Cruiser. Nie boicie się, czujecie się bezpieczni, został fajnie zaprojektowany w środku, ma mnóstwo miejsca na tylnej kanapie, ma nowoczesne multimedia, nowoczesne systemy, a jednocześnie tutaj pozostał w dużej mierze analogowy. Jeżeli chodzi o właściwości terenowe, no to jest Land Cruiser, tu nie macie absolutnie czego się obawiać. Niech se Terenwizja go testuje porządnie w terenie, ja tak jak oni nie potrafię i nie mam też takich warunków, a przede wszystkim nie mam nikogo z ciągnikiem, kto by mnie ewentualnie z tarapetów wykaraskał. Fajne auto zrobiła Toyota. Macie do wyboru dwie wersje. Invincible z tego rocznika do produkcji 2025 kosztuje niecałe 410 tysięcy złotych, a wersja Executive topowa ponad 440. Możecie dorzucić sobie szklany dach za 7 albo pakiet Voyage za dyszkę, czyli to jest trzeci rząd siedzeń. Ta Executive ma dodatkowo wentylowane fotele z przodu, wentylowane, grzane z tyłu, ma JBL-a 14 głośników, wyświetlacz HUD, który tutaj mamy, prawdziwą skórę na fotelach, to już chyba mówiłem, no i rozłączany ten stabilizator z przodu. I generalnie ludzie już jak mają zapłacić ponad 400 za Land Cruisera, to biorą Executive'a i wcale im się nie dziwię. Brać trzeci rząd siedzeń? Zależy, jak dużą macie rodzinę, tak jak Wam pokazałem. Dla przewożenia dzieciorów się nadaje jak najbardziej, nawet jest tam sporo miejsca na nogi, ale wówczas nie zabierzecie zbyt dużo bagażu. Przy 5-osobowej wersji jest ten bagażnik też większy, bo ma 740, prawie 750 litrów, a nie 556, więc prawie 200 więcej. Natomiast jeżeli chodzi o sam samochód jako całość, naprawdę wart tej kasy. Naprawdę. Bo jest inny, bo jest wyjątkowy, bo jest zajebistą terenówką, a jednocześnie wreszcie nadaje się do normalnej, codziennej jazdy. Nie wyobrażałem sobie jeździć poprzednim Land Cruiserem na co dzień, mimo że doceniałem jego warunki terenowe. Tego z przyjemnością postawiłbym u siebie w garażu i ze względu na to, jak dobrze wygląda i ze względu na to, jak magicznym, jak nadal magicznym jest samochodem.